Przyrząd, który ma zrewolucjonizować naszą wiedzę o wszechświecie. Po wielu latach oczekiwania w przestrzeń kosmiczną trafił teleskop Jamesa Webba, największy i najdroższy instrument naukowy wysłany w kosmos przez człowieka. W tym programie pokażemy, jak powstał ten niezwykły przyrząd i w jaki sposób może nam otworzyć nowe okno na wszechświat. Zapraszamy na Astronarium. Wszechświat kryje wiele fascynujących tajemnic, ale ich odkrywanie z powierzchni Ziemi utrudnia nasza atmosfera. To dlatego, kiedy w przestrzeń kosmiczną wyniesiony został kosmiczny teleskop Hubble'a, zobaczyliśmy kosmos takim, jakim jeszcze nigdy wcześniej. Teraz jest szansa na to, że będziemy świadkami kolejnego takiego przełomu. A instrument, który może do niego doprowadzić, znajduje się na szczycie tej rakiety. Jesteśmy w Gujańskim Centrum Kosmicznym w Gujanie Francuskiej, skąd w przestrzeń kosmiczną ma zostać wyniesiony kosmiczny teleskop Jamesa Webba. To ma być nowy przełom, nowe okno na wszechświat. Teleskop generacji, który sprawi, że zajrzymy dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Sięgniemy aż do początków wszechświata i poznamy tajniki także naszego kosmicznego pochodzenia. My jesteśmy tutaj, aby śledzić podróż tego niezwykłego instrumentu w kosmos i przekonać się, jakie jego sekrety będziemy w stanie odkryć dzięki temu niezwykłemu urządzeniu do podglądania wszechświata. Start kosmicznego teleskopu Jamesa Webba to wydarzenie, na które świat nauki czekał wyjątkowo długo. Instrument, będący wspólnym dziełem amerykańskiej, europejskiej i kanadyjskiej agencji kosmicznej, powstawał przez blisko 25 lat. Przyrząd nazwano imieniem dyrektora NASA z czasów programu Apollo. To największy i najbardziej zaawansowany teleskop kosmiczny w historii. Wiele technologii potrzebnych do jego budowy trzeba było opracować od zera. Teleskop Jamesa Webba od początku był pomyślany jako następca kosmicznego teleskopu Hubble'a. Chodziło o stworzenie instrumentu, który będzie w stanie zajrzeć tam, gdzie Hubble nie jest już w stanie dosięgnąć. Zwierciadło teleskopu Hubble'a ma 2,4 metra średnicy. Tutaj mamy 6,5 metra. To ogromna różnica. Same liczby tego nie oddają. To wielokrotnie potężniejszy teleskop. A w astrofizyce do badania wszechświata potrzeba potężnych narzędzi. To pierwsza duża różnica. Druga to technologia obserwacji w podczerwieni. Dzięki temu można przeniknąć przez pyły w kosmosie i dostrzec dużo słabsze i bardziej odległe źródła. Te dwa obszary robią ogromną różnicę. Hubble obserwował wszechświat głównie w świetle widzialnym. Tymczasem kosmiczny teleskop Jamesa Webba zaprojektowano z myślą o podczerwieni. Aby zrozumieć, dlaczego tak się stało, warto spojrzeć na jedno z najbardziej znanych zdjęć wykonanych przez jego poprzednika. Oto tak zwane głębokie pole Hubble'a. Obraz ten powstał, kiedy kosmiczny teleskop skierowano na pozornie pusty fragment nieba w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. To wyjątkowe zdjęcie ukazało nam najbardziej oddalone obiekty we wszechświecie. Jednocześnie pokazało jednak kres możliwości teleskopu Hubble'a. Im dalej położone galaktyki, tym szybciej się od nas oddalają. To skutek rozszerzania się wszechświata. W rezultacie światło galaktyk ulega przesunięciu ku czerwieni. Najdalsze obiekty w ogóle przestają być widoczne w świetle widzialnym.
Da się je zaobserwować wyłącznie w podczerwieni. To dlatego kosmiczny teleskop Jamesa Webba zaprojektowano z myślą o obserwacjach właśnie w tym zakresie. Ma on pokazać jeszcze dalsze galaktyki, uformowane krótko po narodzinach Wszechświata. Ale to nie wszystko. Podczerwień przenika także chmury kosmicznego pyłu, pochłaniające światło widzialne, odsłaniając niewidoczne inaczej zakątki Wszechświata. Liczymy, że będziemy mogli badać Wszechświat w zupełnie nowy sposób. Można to sobie wyobrazić następująco. Patrzymy na krajobraz z powitym mgłą. Oczywiście jesteśmy w stanie dostrzec w niej jakieś zarysy obiektów. Ale dopiero kiedy wyjdzie słońce, widzimy cały krajobraz w pełnej okazałości. My mamy nadzieję, że teleskop Jamesa Webba rozproszy mgłę niewiedzy spowijającą chłodny kosmos, widoczny w podczerwieni. Wpłynie to na wszystkie składniki naszego rozumienia Wszechświata. Ale są dwa obszary, o których dotąd nie wiedzieliśmy, w zasadzie nic. Pierwszy to próba spojrzenia na początki Wszechświata, pierwszą generację gwiazd i galaktyk. Moment, kiedy z ciemności wyłoniło się światło i w jaki sposób się to stało. Drugi obszar to obserwacje atmosfer planet poza naszym Układem Słonecznym. Nazywamy je egzoplanetami. Przyrządy teleskopu Jamesa Webba są znakomicie przystosowane do badania składu tych pozasłonecznych atmosfer. To może być milowy krok naprzód, biorąc pod uwagę, że atmosfera Ziemi zmieniła się bardzo mocno, kiedy na jej powierzchni pojawiło się życie. Chcielibyśmy odnaleźć takie zmieniające się atmosfery także gdzie indziej. Budowa tego wielkiego teleskopu do obserwacji w podczerwieni okazała się ogromnym wyzwaniem. Kluczowy problem stanowi tu temperatura. Każde ciało cieplejsze od zera bezwzględnego emituje promieniowanie podczerwone. Kosmiczne źródła świecące w podczerwieni są jednak niezwykle słabe. W efekcie teleskop Hubble'a nie jest w stanie obserwować niczego poza bliską podczerwienią, ponieważ oślepia go ciepło emitowane przez jego własne podzespoły. To dlatego teleskop Jamesa Webba musiał się zamienić w swego rodzaju kosmiczną zamrażarkę, tak aby mógł pracować w ekstremalnie niskich temperaturach. Cały instrument został osłonięty specjalną, rozkładaną osłoną termiczną. Konstrukcja wielkości kortu tenisowego składa się z 5 warstw specjalnej polimerowej folii pokrytej aluminium, każda o grubości zaledwie ludzkiego włosa. Osłona ma odbijać niemal całe światło i ciepło docierające do teleskopu ze Słońca, Ziemi i Księżyca. Aby było to możliwe, przyrząd nie mógł pozostać na orbicie okołoziemskiej. Umieszczono go w tzw. punkcie libracyjnym, około 1,5 miliona kilometrów za Ziemią. W ten sposób teleskop okrąża Słońce wraz z naszą planetą, a osłona termiczna, zachowując odpowiednią orientację, może jednocześnie chronić przed promieniowaniem Słońca, Księżyca i Ziemi. Teleskop Jamesa Webba wymagał także opracowania specjalnej optyki. Charakterystyczne złote zwierciadło w kształcie plastra miodu to prawdziwy cud techniki. Przystosowanie go do ekstremalnie niskich temperatur wymagało użycia nowatorskich materiałów i konstrukcji, która pozwala zmieniać kształt każdego z jego elementów. Jak widać tuż za mną, zwierciadło teleskopu zbudowane jest z 18 odrębnych segmentów. Wykonano je z materiału zwanego berylem. To rzadki materiał, który na dodatek jest toksyczny. Dlaczego na zwierciadło teleskopu wybrano akurat beryl? Ten materiał jest niezwykle użyteczny w tego rodzaju zastosowaniach ze względu na to, że zachowuje się niezwykle przewidywalnie przy przejściu z bardzo wysokiej do bardzo niskiej temperatury. Teleskop będzie pracował w temperaturze około 233 stopni poniżej zera, czyli 40 kelwinów. W tej temperaturze beryl zawarty w zwierciadłach zachowuje bardzo stabilny kształt. Problem polegał na tym, że każdy z segmentów o średnicy 1,30 cm musiał zostać wypolerowany do niepoprawnego kształtu, tak aby podczas schładzania, kiedy odkształcą się one pod wpływem temperatury, osiągnęły właściwą krzywiznę. A mówimy o zmianach rzędu miliardowej części metra w granicach 10-15 nanometrów.
Było to na tyle trudne, że wykonanie luster zajęło aż 7 lat. Kolejne utrudnienie wiąże się z faktem, że trzeba było uwzględnić także zmiany zachodzące już w kosmosie. Teleskop działa w temperaturze minus 233 stopni Celsjusza, ale krąży wokół Słońca wraz z Ziemią. Temperatura może się wahać w zależności od położenia względem Słońca. Tak więc musieliśmy nie tylko osiągnąć właściwy kształt każdego z 18 kawałków zwierciadła, ale także umożliwić modyfikowanie tego kształtu. We've never done something like this in space before. Czegoś takiego nikt do tej pory w kosmosie nie próbował. Każdym z tych 18 sześciokątnych segmentów zwierciadła możemy poruszać niezależnie od pozostałych, wykorzystując umieszczone z tyłu siłowniki i sterującą nimi elektronikę. Możemy poruszać każdym z segmentów, jak również rozciągać je, nieznacznie zmieniając ich kształt. Dzięki temu możemy się upewnić, że teleskop zawsze będzie idealnie skupiał światło. To coś zupełnie nowego. Druga sprawa to fakt, że teleskop jest niezwykle mocno schłodzony. Ma obserwować źródła podczerwieni położone bardzo daleko we wszechświecie, sprzed ponad 13 miliardów lat. W tym celu instrument musi być maksymalnie schłodzony, a elektronika na każdym z fragmentów zwierciadła może być problemem. Spójrzmy tylko, jak bardzo grzeją się nasze telefony komórkowe. Elektronika generuje ciepło. Musieliśmy zatem wymyślić, jak zbudować elektronikę i siłowniki, które będą mogły działać przy zaledwie 40 kelwinach, jednocześnie dokonując nieznacznych poprawek przy zwierciadłach. Tworzenie i testowanie tego systemu zajęło wiele lat. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że w końcu będziemy go używać w kosmosie. Kolejnym niezwykłym rozwiązaniem jest powierzchnia zwierciadeł teleskopu Jamesa Webba. Jej złoty kolor to nie przypadek. Poszczególne segmenty faktycznie zostały pokryte warstwą złota, aby skuteczniej odbijać promieniowanie w zakresie podczerwieni. Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego zwierciadła są zazwyczaj srebrne. Powód jest taki, że mają odbijać światło widzialne. W tym zakresie światło jest bardzo dobrze odbijane przez błyszczące powierzchnie, tak jak srebrne lustra. Ale teleskop Webba nie będzie obserwował światła widzialnego, tylko światło podczerwone. Okazuje się, że dla podczerwieni bardzo dobrym zwierciadłem jest właśnie złoto. Kiedy podjęto decyzję o pokryciu każdego zwierciadła warstwą złota, dla wszystkich fragmentów wykorzystano ilość odpowiadającą rozmiarami małej piłaczce. To około 24 gramów. Wykonaliśmy cieniutką warstwę grubości zaledwie kilku atomów. Tyle wystarczy, aby powierzchnia stała się błyszcząca. Także zwierciadła nie są z czystego złota. To głównie beryl pokryty jedynie cieniutką warstwą złota, aby odbijać światło podczerwone. Sama konstrukcja teleskopu Jamesa Webba nie była jedynym wyzwaniem. Ogromny instrument musiał się także zmieścić do rakiety Ariane 5, którą miał zostać wyniesiony w kosmos. Inżynierowie opracowali skomplikowany system składania teleskopu i jego osłony termicznej, tak by całe urządzenie mogło się rozwinąć już w przestrzeni kosmicznej. Często zdarza się, że po wyniesieniu satelity w przestrzeń kosmiczną trzeba rozłożyć panele słoneczne, anteny i tym podobne rzeczy. Ale zdecydowanie nie jest normą obecność tak wielu elementów wymagających rozłożenia, tak dużych części instrumentu złożonych i rozkładanych dopiero w kosmosie. W sumie takich mechanizmów mamy około 50, a to naprawdę duża liczba. Mamy trochę narzędzi na wypadek, gdyby coś nie chciało się rozłożyć poprawnie. Możemy zatrzymać taki proces, spowolnić go, cofnąć lub powtórzyć. Cały czas otrzymujemy także dane pomiarowe. Więc to nie tak jak z lądowaniem łazika na Marsie. Tam, kiedy procedura się rozpocznie, nie da się już nic zrobić. W przypadku teleskopu Jamesa Webba mamy nad tym kontrolę. Możemy zmienić kolejność niektórych rzeczy, zwiększyć moment obrotowy, szarpnąć lub potrząsnąć, gdyby coś się zacięło. Także mamy sporo możliwości.
Wszystkie technologiczne wyzwania sprawiły, że budowa teleskopu Jamesa Webba stała się jednym z najbardziej złożonych i długotrwałych przedsięwzięć w historii badań kosmosu. Przez lata w projekt zaangażowanych było w sumie ponad 10 000 ludzi. Termin startu, pierwotnie wyznaczony na 2007 rok, wielokrotnie przekładano. Koszty, które według wstępnych założeń miały się zamknąć w $500 milionów, ostatecznie przekroczyły kwotę 10 miliardów. There are basically, I would say, three challenges that happened in different. Powiedziałbym, że napotkaliśmy 3 rodzaje wyzwań. Pierwszym było wyzwanie technologiczne. W teleskopie Jamesa Webba znajdziemy 10-12 zupełnie nowych technologii, jakie nigdy wcześniej nie były wykorzystywane. Drugim wyzwaniem było zbudowanie zespołu z udziałem wszystkich naszych międzynarodowych partnerów, wszystkich osób zaangażowanych w projekt. To może się wydawać proste, ale wcale takie nie było. I wreszcie trzecim wyzwaniem było przetestowanie tego teleskopu w pełni, tak by mieć pewność, że jest gotowy do startu. Te 3 rodzaje wyzwań sprawiły, że było to tak trudne zadanie i zajęło aż tyle czasu. Początkowo nie sądziliśmy, że będziemy potrzebowali chłodzenia kriogenicznego, aby utrzymać dostatecznie niską temperaturę. W stosunku do wczesnych planów koncepcyjnych zmieniło się także zwierciadło, rozmiary i konstrukcja całego urządzenia. Kiedy ustaliliśmy, co chcemy osiągnąć, wymagało to zmiany niektórych technologii czy nawet partnerów. Sama inżynieria jest tu niesamowita. Często mówimy o doskonaleniu technologii, ale doskonalenie inżynierii jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze. Dla przykładu, membrany w osłonie termicznej to jedynie materiał. Trzeba inżynierii, aby zamienić je w działającą osłonę, którą będzie można zwinąć i rozłożyć w kosmosie. A to bardzo skomplikowane. Ostatnią przeszkodą na drodze kosmicznego teleskopu Jamesa Webba była podróż na miejsce startu. Instrument musiał trafić z Kalifornii do Gujany Francuskiej. Wart $10 miliardów teleskop przetransportowano na pokładzie statku w specjalnym kontenerze ochronnym. Następnie instrument został zamontowany na zmodyfikowanej w tym celu rakiecie Ariane 5. Ostatecznie data startu do ostatniej chwili była przekładana przez problemy techniczne i kłopoty z pogodą. W końcu rakieta dotarła jednak na platformę startową i kosmiczny teleskop Jamesa Webba po 25 latach od rozpoczęcia prac był gotów do drogi. There has never been a rocket anywhere on Earth. Jeszcze nigdy nie było na świecie rakiety stojącej na platformie startowej z ładunkiem wartym $10 miliardów. To coś niebywałego. Będzie to najważniejszy start tego pokolenia. Wiele zależy od powodzenia tej misji. Na szczycie rakiety znajduje się nie tylko teleskop, ale także nadzieje i ambicje tysięcy ludzi, którzy pomogli go zbudować, jak również tysięcy kolejnych, którzy chcą z niego korzystać i badać za jego pomocą wszechświat. And we have engine start. And liftoff. Décollage. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Teleskop Jamesa Webba został wyniesiony w kosmos 25 grudnia 2021 roku. Start odbył się bez przeszkód i po odłączeniu od rakiety nośnej instrument wyruszył w drogę do punktu docelowego, 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Wszystkie elementy zwierciadła i osłony termicznej rozłożyły się poprawnie i teleskop rozpoczął przygotowania do obserwacji, które mają odmienić naszą wiedzę na temat wszechświata. Jedno, czego jestem zupełnie pewny, to, że teleskop Jamesa Webba nas zaskoczy. Kiedy przesuwamy granice nauki, zaskoczenie jest pewne. Jeśli chodzi o najważniejsze pytania związane z tym nowym oknem na wszechświat, nie wiemy nawet, jak je zadać. Tak się dzieje i jest na to wiele przykładów. Tak było choćby w przypadku gejzerów na Enceladusie, księżycu Saturna.
Wydawało się, że to tylko mało istotna skała, a okazało się, że z ukrytego pod lodem oceanu wyrzucane są tam związki organiczne. To być może ważniejsze niż planeta, wokół której krąży ten księżyc. Tak samo było z kosmicznym teleskopem Hubble'a i odnalezieniem nowego składnika wszechświata – ciemnej energii. Nikt się tego nie spodziewał. Sam jestem astrofizykiem. Wiedzieliśmy, że coś takiego jest w równaniach teoretycznych, ale wydawało się to nieważne. A okazało się najważniejsze. Także teraz zaskoczenie też na pewno nas czeka. Do badań z wykorzystaniem kosmicznego teleskopu Jamesa Webba tylko w pierwszym roku zgłosiło się ponad 4000 naukowców z całego świata. To najlepszy dowód na to, jak wielkie nadzieje wiąże się z tym niezwykłym przyrządem. Teleskop Webba to kosmiczny wehikuł czasu, który pokaże nam narodziny pierwszych gwiazd i galaktyk. Z drugiej strony może pomóc w poszukiwaniu śladów życia na planetach podobnych do naszej własnej. Wysiłek tysięcy naukowców i inżynierów z całego świata pozwoli nam spojrzeć na wszechświat w zupełnie nowy sposób. Cechą naprawdę przełomowych projektów w nauce jest to, że tak naprawdę do końca nie wiadomo, co uda się dzięki nim odkryć. Gorąco liczę na to, że podobnie będzie z kosmicznym teleskopem Jamesa Webba i pokaże nam on takie rzeczy na temat wszechświata, których dziś w ogóle sobie nie wyobrażamy. To był specjalny odcinek prosto z Gujańskiego Centrum Kosmicznego. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.